Hej, tu Sysia, zapraszam Was na aktualizację mojego Project Pen, czyli projektu, w którym zużywam kolorówkę. Aktualizacja miała się pojawiać co 2 miesiące, ale powiem Wam, że przy tym pierwszym miesiącu, po pierwszym miesiącu już mam taki progres, że uznałam, iż warto go zarejestrować i nagrać o nim odcinek. Więc ku motywacji zapraszam do oglądania. W pierwszym miesiącu wyzwania udało mi się osiągnąć, uwaga, 7 denek. To jest w ogóle kosmos, jak na początek wyzwania i jestem mega zadowolona. Także przejdźmy sobie do tych denek. Pierwszym z nich była mgiełka od Charlotte Tilbury. Widzieliście, że miałam już jej całkiem niedużo, bo zaczęłam ją zużywać w ubiegłym roku, więc to była naprawdę formalność, żeby ją zużyć. Produkt jest świetny i na pewno za jakiś czas będę chciała sobie do niej wrócić, jak pozużywam moje pozostałe zapasy, więc tutaj pierwsze denko, a w zasadzie pierwszym denkiem to była ta konturówka. To już też widzieliście w pierwszym odcinku, gdzie planowałam zużywanie, że praktycznie 1 stycznia czy 2 ją zużyłam, więc jeszcze ją tutaj trzymam w tych zużyciach, żeby Wam pokazać, ale no, praktycznie nie zużywałam jej przez cały miesiąc, tylko po prostu leżała już zużyta. Następnie udało mi się zużyć 2 korektory od Ireny Eris. One mi się zużyły w podobnym czasie. Ja używałam ich jako podkład, powyciągałam sobie stopery, więc widzicie, że jest w środku pusto, widzimy ładne takie prześwity w opakowaniu, więc jest mega satysfakcja. Oba korektory są zużyte, bardzo się cieszę, mega fajnie mi się ich używało. Teraz używam innego i mam takie no to były jednak mega fajne, więc przyjemnie się zużywało. No i wiadomo, na twarz to idzie dosyć szybko. Kolejne denko, można się było tego spodziewać, to róż z Romand i tutaj możecie zobaczyć, że nie ma już nic. Tutaj w tej części była gąbeczka, a tutaj już jest wszystko zużyte. No to było naprawdę formalność, mimo że wydawało się na początku, jak porównamy sobie zdjęcia, że no było takie lekkie denko, ale nie jakieś ogromne, ale to jest nieduże opakowanie. Jest takie półtransparentne w formule, więc no zużywanie tak jakby praktycznie przy każdym użyciu te denko się coraz bardziej powiększało, więc zużycie tego to była czysta formalność i czysta przyjemność, więc kolejne denko za nami. No i muszę się koniecznie pochwalić moim zużyciem paletki Naturalnie Różowa. Pamiętacie, że postanowiłam nadal kontynuować zużywanie jej, ale wrzucić sobie jeden cień do zużywania, a zobaczcie, jak paletka aktualnie wygląda. Słuchajcie, zużyłam oba. W tym odcieniu tak się zakochałam, że miałam ochotę używać go non-stop i planowałam, wiecie, najpierw zużyć jeden, potem zużyć następny, ale no tak miałam ochotę po niego sięgać i go używać, że po prostu go zużyłam. Została mi jeszcze odrobinka tego cienia w błyszczyku DIY, który sobie zrobiłam. Tutaj przelałam sobie po prostu troszeczkę, powyciągałam 2 ulubionych błyszczyków z NYXa i z Claresy i dodałam sobie tego właśnie cienia, bo to był taki piękny kolor właśnie, żeby używać jako toper na usta, że postanowiłam zrobić sobie z tego błyszczyk. I właśnie mam dzisiaj go na ustach z konturówką, którą zużywam w projekcie. No i jest po prostu cudowny. Więc jeszcze resztka tego produktu mi została, ale naprawdę mega żałuję, że mi się skończył, bo uwielbiałam ten konkretny cień. A co do odcienia naturalny, no to on naturalnie zużył mi się przede wszystkim na policzki, ale też używałam gdzieś tam w załamanie powieki, czasami na całą powiekę, więc też nie było tego cienia jakoś bardzo dużo, więc zużycie go było dla mnie czystą przyjemnością. Przy okazji poużywałam sobie jeszcze troszeczkę różanego, dzisiaj też mam go troszeczkę na powiece, więc też to denko się pogłębiło, także progres jest mega i słuchajcie, jeszcze się nie poddaję z tą paletką, ale do tego przejdziemy za chwilę. Chciałam się Wam jeszcze pochwalić takim jednym, no nie do końca denkiem, ale dotknięciem denka w cieniu, którego nie planowałam i jest to matowy cielak z Glam Shopu. Matowy, beżowy cień, który po prostu używałam tak naturalnie, gdzieś tam potrzebowałam paręnaście razy go użyć i pojawiło się denko, także takie naturalne zużycie, naturalne denko, które bardzo cieszy, szczególnie, że było w ogóle
wiecie, nie musiałam się do niego zmuszać, żeby jakoś tam koncentrować się na tym cieniu. Także mamy jeszcze takie fajne, dodatkowe, gratisowe denko. Przejdźmy sobie zatem do aktualizacji pozostałych produktów, a na koniec dorzucimy sobie kilka nowych do projektu. Więc może zacznijmy od tych mniej ekscytujących produktów, może od bazy Inglot Eyeshadow Keeper. Tutaj już ciężko będzie zauważyć progres, ponieważ po prostu ta tubka jest praktycznie całkowicie zagięta. Tutaj na dnie zostało trochę tej bazy, ale ja już, żeby wycisnąć coś z niej, to nie wyciskam tak, tylko już muszę ją tak, w ten sposób zginać, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I dopiero zaczyna wtedy coś wychodzić, więc jest jej niedużo, no ale wiadomo, bazy nie naużywa się dużo, więc jeszcze na trochę mi starczy. Niemniej, no to już jest praktycznie sama dupeczka do zużycia. Także myślę, jest prawdopodobieństwo, że przy następnej aktualizacji za miesiąc bądź dwa już jej nie będzie, możecie obstawiać, czy będzie, czy nie. Kolejna aktualizacja to cień w płynie, baza z Glam Shopu Miodownik, który bardzo przyjemnie mi się używa i dużo fajniej mi się je zużywa niż jak miałam w ubiegłym roku ciemny brąz, to była trufla, bo jednak ten mogę używać prawie przy każdym makijażu, oczywiście pod warunkiem, że chcę uzyskać mniej więcej tego typu kolory. No przyjemnie się jej używa, lubię ten kolor i lubię tą bazę. Dzisiaj też mam ją jako taką bazę pod moje cieniowanie. Chciałam dzisiaj użyć wszystkiego z projektu na oczach. Powstał jeden wielki miszmasz, ale generalnie wyszło fajnie. No i właśnie tego użyłam jako bazę. Na razie nie widać jakoś specjalnie zużycia, nie ma tutaj jeszcze żadnych prześwitów w opakowaniu, ale jak wyciągam sobie to kopytko, to ono nie jest zbyt mocno oblepione produktem. Ja muszę już tak, wiecie, dookoła tak krążyć w tym opakowaniu, żeby trochę się go nabrało i nie ma tak, że tutaj na tym ścięciu jest taka, wiecie, kropelka koloru czy tam produktu, tylko jest taki po prostu troszkę bardziej ubrudzony. Więc jego też nie ma jakoś bardzo dużo, niemniej wiadomo, że na oczy nie używa się bardzo dużo, więc jeszcze na pewno trochę zużywania będzie. Chciałabym wyciągnąć stoper jak najpóźniej, żeby formuła mi nie zaschła. O, teraz się udało wyjąć troszeczkę jakiegoś takiego glutka. Nie widać również zużycia tutaj w moim maskarze do brwi. Jak cały czas jak wyciągam ją, to mam tą dupeczkę właśnie ubrudzoną i tego produktu nabiera się, wydaje mi się, tyle ile trzeba, więc jeszcze do zużycia trochę, tak mi się wydaje. Następnie mamy korektor i tutaj podobnie. Ja przez połowę miesiąca ubiegłego zużywałam te produkty, no i właśnie nagrałam też odcinek, w którym pokazuję Wam 3 makijaże kosmetykami z projektu, żebyście mieli inspirację, jak je zużywać. I właśnie część tych produktów, które już są zużyte, tam jeszcze nie są zużyte, bo nagrywałam po prostu ten odcinek wcześniej, a potem musiałam zmienić grafik, wiecie, publikacji i jeszcze nie został opublikowany, więc nie zdziwcie się, że jak opublikuję ten odcinek, to będą tam rzeczy, które już są zużyte. Po prostu czasowo, wiecie, załamuję przestrzeń. W każdym razie, i dopiero jak zużyłam tamte korektory, to zaczęłam używać tego, ale tego jest całkiem sporo i jest go 6,5 ml, więc troszkę więcej chyba nawet niż standardowe korektory, bo wydaje mi się, że standardowo to jest takie 5 ml. Także jest go trochę do zużywania. Myślę, że z nim pójdzie mi wolniej, bo używam go głównie pod oczy albo gdzieś tam do konturowania twarzy. Natomiast na całą twarz, no to muszę z czymś mieszać. Też próbowałam w ten sposób, więc może jak będę chciała sobie przyspieszyć jego zużywanie, to będę zużywała na twarz, łącząc na przykład z jakimś ciemniejszym podkładem. Myślę, że też mało widoczne zużycie będzie w tym produkcie, czyli w rozświetlaczu w żelu Glam Shop Era. Tutaj zobaczycie sobie zdjęcia przed i po. Na pewno widać na wieczku ładniejsze zużycie, bo po prostu wyciągnęłam taką osłonkę, taki opłatek ze środka, bo był już cały zaschnięty, więc tutaj może się wydaje, że jest tego mniej, ale w środku niewiele go widać, bo on już jest na tyle gęsty, że tej formuły nie nabiera się zbyt dużo. Dzisiaj też mam go na oku i na dolnej powiece. Wciąż da się go nakładać, w szczególności palcem, bo pędzelkiem już absolutnie nie idzie, ale palcem wciąż można go nakładać, daje się go nałożyć. Póki co zużywamy dalej. Nie wiem, czy uda mi się go zużyć, czy on mi prędzej nie zaschnie, ale staram się, zużywam po prostu ile się tylko da. Przechodzimy dalej i chciałabym Wam pokazać progres mojej bazy rozświetlającej od Dr. Irene Eris. I tutaj wydaje mi się, że to, co widzicie, to jest troszeczkę zakłamana rzeczywistość. Ta baza, ona jest troszeczkę taka osadzona na
na boczkach, ale jest takie lekkie zagłębienie w środku. Ja próbowałam w ogóle włożyć tą bazę do gorącej wody, w sensie opakowanie, żeby troszkę mi ściekło i minimalnie mi ściekło, ale to jeszcze jest nie to. Jak ją sobie otworzę, to widać właśnie w środku, tak się przyjrzę, że jest takie troszeczkę zagłębienie w środku. No niemniej, wiecie, tutaj też nie chcę jakoś na siłę teraz robić kreski tam, gdzie jej nie ma, więc tak mniej więcej, o teraz w ogóle ruszyłam i w ogóle ta kreska się zmieniła. Myślę, że na wiosnę byłoby na pewno więcej, gdyby te dekolty były bardziej odsłonięte, ale na chwilę obecną tak na spokojnie, ale progres jest. Zastanawiam się, czy cokolwiek będzie widoczne na zdjęciu, jeżeli chodzi o rozświetlacz Glow Mama, bo tutaj, wiecie, jak się używa codziennie, no to powinien być ten progres jakoś tam widoczny. No niemniej wiadomo, jest to takie sypkie, więc niekoniecznie może będzie to jakoś bardzo dobrze widoczne, ale małymi kroczkami też zmierzam się ku końcowi tego rozświetlacza. Jak wyciągam sobie właśnie tą osłonkę, to tam jest może z połowa jeszcze. Także jestem dobrej myśli, bardzo przyjemnie mi się używa tego kosmetyku, bo on wygląda po prostu przepięknie. Uwielbiam ten efekt. Też nie jestem tym kosmetykiem jeszcze zmęczona, w ogóle mówię jakbym nie wiadomo jak długo go używała, nie? Używam miesiąc, ale na razie jest cały czas przyjemnie. Natomiast całkiem fajny progres widać w moim pudrze od Dr. Iryny Eris. Tutaj jak sobie wystukałam ładnie, wygładziłam, to praktycznie widzimy, że jestem już w połowie, nawet troszeczkę poza połową opakowania. To zużycie naprawdę prezentuje się fajnie, jestem zadowolona z tego rezultatu. Zdarzyło mi się ze 2 razy użyć tego pudru też jako suchy szampon, gdzieś tam, żeby wiecie, wmasować, gdzieś tam w skronie troszkę spocone. Natomiast generalnie zazwyczaj na twarz. Bardzo lubię ten puder, wygląda przepięknie, ładnie bluruje i utrwala mój makijaż. Nawet liczę, że może przy następnej aktualizacji byłby zużyty, albo po prostu zostanie go naprawdę niewiele, bo oczywiście tutaj nie mam zamiaru nic na siłę zużywać. No i właśnie powiem Wam, że troszeczkę ten mindset mi się zmienił, że tak jak na początku próbowałam, wiecie, jak najwięcej, jak najszybciej, tak teraz tak używam tak... nie wiem, na luzie wszystko, na spokojnie, a wszystko ładnie się samo zużywa, więc jestem mega szczęśliwa. Pokażę Wam również bronzer. Może nie jest to jakieś kolosalne, wiecie, denko i kolosalna różnica, ale widzimy, że tutaj na środku jest takie lekkie zagłębienie i też widać to zagłębienie, kiedy poruszam produktem, że tutaj właśnie, gdzie ten pędzel najczęściej był używany, że jest zagłębienie, że jest ten produkt taki odbijający światło, o tutaj widzimy, więc może nie jest to kolosalny progres, ale jak na mnie, jak na bronzer, to i tak jestem zadowolona, że cokolwiek widać po miesiącu używania. Naprawdę jak zużyję go tyle, to ja będę po prostu w 7. niebie, jak uda mi się do połowy go zużyć i jeszcze się tym kosmetykiem nie znudzić i mieć przyjemność, to będzie naprawdę niebo i ziemia. Przejdźmy sobie dalej. Może pokażę Wam paletkę, bo tutaj też miałam w Carmel Cud Nude 1 cień do zużywania i prezentuje się on w ten sposób. To jest ten najjaśniejszy cień u góry. Nie widać oczywiście jeszcze denka, ale jak poruszam tą paletką, to widać, że to zagłębienie jest takie konkretne. Ono na samym początku było praktycznie płaskie, tak jak te cienie u góry, że światło się jakoś tak mocno nie odbijało, nie było widać takiego zagłębienia, a teraz jednak już troszkę to zagłębienie jest większe, bardziej widoczne. Może na zdjęciu, tak wiecie, na płasko niekoniecznie, ale właśnie kiedy się tym cieniem porusza, no to już widać, że, że te paluchy tutaj grzebały i były. I powiem Wam, że to był naprawdę fajny wybór, jeżeli chodzi o wybranie cienia do projektu, bo mogę go używać naprawdę często. Jeżeli nie mam jakiś makijaż w jakichś nietypowych kolorach, mogę go użyć troszeczkę na środek powieki, żeby rozjaśnić tą powiekę, mogę użyć troszeczkę wewnętrzny kącik, albo właśnie zrobić taki makijaż używając na przykład tej musztardowej bazy i tego cienia. Czasami używam go po prostu na całą powiekę i tylko tuszuję rzęsy, jak chcę jakiś delikatny look na wyjście. Łączę też z naturalnie różową, więc na wiele sposobów mogę go wplatać do swojego makijażu, nawet kiedy używam kolorów spoza projektu, jakichś innych, da się. Nie zawsze oczywiście muszę i nie zawsze wykorzystuję, ale jest dużo możliwości wykorzystywania tego cienia. Więc jestem dobrej myśli, że nie zamęczę się używaniem go. Na razie progres jest delikatny, ale
ale jednak jakoś tam widoczne, więc ja jestem zadowolona. Zostały nam jeszcze 4 produkty, m.in. kredka zielona w Moro z Glam Shopu i tutaj na zdjęciach możecie zobaczyć, że ten progres jest naprawdę spoko. Troszeczkę obawiałam się ją brać do projektu, z tego względu, że jest to ciemny kolor, no i jest to zieleń, taka charakterystyczna, więc czy dam radę jej używać na tyle często, żeby w projekcie był widoczny progres? Okazało się, że tak, bo mogę używać i jako bazę pod jakiś ciemniejszy makijaż. Zdarzało mi się używać na usta, bo zawsze marzyłam o ciemnozielonej szmince, a teraz nie muszę jej mieć, bo mam tą kredkę, więc jestem też mega szczęśliwa. Oczywiście na linię wodną, ale kiedy nie chcę, żeby w moim makijażu ta zieleń była widoczna, to używam jej po prostu do zagęszczenia między rzęsami. I jak po nałożeniu kredki wytuszuję rzęsy, to praktycznie tej zieleni nie widać. Widać, jakby to była po prostu przyciemniona linia rzęs, jakbym miała ładne, gęste rzęsy, więc mogę praktycznie przy każdym makijażu użyć i nie będzie to widoczne, kiedy nie chcę, żeby było widoczne, bo oczywiście jeżeli chcę, to sobie po prostu robię różne makijaże i kreski, linie wodne i całe powieki i usta i wszystko, co się tylko da. No i widzimy, że to zużycie jest całkiem widoczne, co mnie bardzo cieszy, bo trochę się bałam, że po prostu utkwię z tą kredką na cały rok, ale jestem dobrej myśli, że to jest kwestia kilku miesięcy i uda mi się ją zużyć, także jestem naprawdę mega zadowolona z tego konkretnego progresu. A propos kredek, bardzo fajnie idzie mi zużywanie również konturówki do ust Brudny Róż z Glam Shopu. Zobaczcie, że jest jej niewiele i jak sobie zobaczycie na zdjęcia przed i po, to ten progres jest naprawdę spory. Jakbym, nie wiem, no niemalże prawie połowę kredki zużyła. Jestem też dobrej myśli, że całkiem szybko uda mi się ją zużyć. Może nie za miesiąc, ale za 2, kto wie. Właśnie przez to, że nie wzięłam do projektu zbyt wiele produktów do ust, to po to sięgam praktycznie przy każdym makijażu, albo żeby delikatnie wykonturować usta, albo je obrysować, albo pokryć całkowicie kolorem. No szczególnie jak się całkowicie kolorem maluje, to zużycie jest mocniejsze i większe. No na szczęście kredki mnie nie uczulają, więc mogę w ten sposób sobie pokrywać usta, kiedy mam taką ochotę i potrzebę. Także liczę, że w tym roku zużyję więcej konturówek niż w ubiegłym i może skoncentruję się mocniej, bo uważam, że całkiem fajnie mi idą i ja lubię używać konturówek, także fajne zużycie, jestem taka zmotywowana. Co do produktów do ust, wrzuciłam sobie jeszcze jeden i jest to szminka YSL Voluped Shine i tutaj możecie zobaczyć, jakie ładne zagłębienie jest, kiedy ona jest całkowicie schowana. Jeżeli ją wykręcę, to też na zdjęciach porównujących zobaczycie, że może nie jakieś wielkie, ale zużycie jest. Natomiast zużywałam ją głównie jako produkt na policzki. Dzisiaj również mam tą szminkę na policzkach i jestem absolutnie zauroczona tym, jak ona na policzkach wygląda. To jest idealna formuła na policzki, bo jest taka bardzo kremowa, półtransparentna, nawilżająco błyszcząca i wygląda naprawdę przepięknie. Zdarzało mi się też delikatnie używać na usta, ale jednak progres jest widoczny, kiedy używa się tego w większej ilości na policzki i ja uwielbiam ten produkt na policzki, więc też się cieszę, że mogłam sobie, wiecie, lawirować między na przykład tym różem a pomadką. Jak miałam ochotę na coś delikatniejszego, to używałam tego różu, a jak na coś wyraźniejszego, to tej pomadki i było super. Więc też cieszę się z tego produktu w projekcie i mam przyjemność z jego używania, a jak właśnie patrzę się na te zdjęcia takie porównujące, to jestem tak jakby prawie w połowie celu, więc kto wie, może pójdzie mi szybciej niż by się wydawało. No i została mi ostatnia rzecz, jeśli się nie mylę, i jest to kredka do brwi Claresa Bromance w odcieniu 03. I zobaczcie, ile mi jej zostało. Tak, to jest wykręcone, także odtąd tyle produktu mi zostało. I to absolutnie nie było zużywanie jakieś na siłę, że tutaj próbowałam używać jako jakieś tam, nie wiem, kreski czy czegoś tam. Po prostu na brwi normalnie i zużycie jest naprawdę spore. Tutaj możecie zobaczyć też na zdjęciach. Myślę, że to jest formalność, żeby ją zużyć. Niedużo mi jej zostało. Używa mi się jej mega przyjemnie. Jestem przezadowolona z tego produktu w projekcie i mam duże nadzieję, że właśnie prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które zużyję w kolejnym miesiącu. Możecie obstawiać, który z produktów właśnie zużyję jako następny. No i zostało nam już do rzucenia tylko kilku kosmetyków w miejsce tych, które zużyłam, aby wciąż mieć tą podobną liczbę kosmetyków do zużywania. Ostatnio zużyłam 6 kosmetyków, więc teraz też postaram się
taką mniej więcej liczbę tutaj utrzymać. Myślę, że chciałabym jeszcze powalczyć trochę z tą paletką i spróbować zużyć ten odcień różany. Zobaczcie, że to zagłębienie też jest całkiem spore. Udało mi się je powiększyć od ostatniego jakby aktualizacji, mimo że nie było w projekcie, bo po prostu bardzo lubię ten kolor. I myślę, że jak zużyję ten, to już sobie tą paletkę odpuszczę. Odłożę, wyrzucę, nie wiem, ale ten kolor jeszcze bardzo lubię i chciałabym go zużyć, więc myślę, że jeszcze powalczę z tą paletką i biorę do projektu sobie odcień różany. Następnie w zamian za zużyty róż z Romand wykorzystam sobie pisak z Berry M. I to jest taki ołówek, pisak, który ma 4 różne kolory, ale ich jest niedużo tutaj w opakowaniu, więc myślę, że też zużywanie go będzie przyjemnością. Widziałam, że część z moich widzek też wrzuciła go do projektu, bo na Facebooku powstała grupa Project Pen Polska. Podlinkuję Wam na dole, gdzie po prostu dzielimy się swoimi zużyciami, aktualizacjami, denek i projektami i wszystkim, więc widziałam, że kilka z Was również go wykorzystywało do projektu. No i pomyślałam, że ja też chcę, bo to jest takie bardzo wdzięczne, tak mi się wydaje, do zużywania. Tutaj będę używała sobie naprzemiennie tych różnych kolorów i po prostu każdy z nich zaznaczę na kartce, żeby było widać progres w zużywaniu. Pomyślałam, że w zamian za te korektory wykorzystam sobie podkład. I pomyślałam, aby pozużywać sobie Match Me z Han, podkład, który bardzo lubię, który mam zresztą dzisiaj na twarzy. Jest go całkiem sporo, bo używałam go, ale wydaje mi się, że jest go gdzieś z tyle. Później porobię gdzieś tam prześwietlenie i takie, wiecie, bardziej realistyczne zdjęcie, gdzie jest ta granica, ale jest go całkiem sporo, gdzieś z tyle. W każdym razie myślę, że z tym korektorem będzie mi trochę ciężko walczyć, bo on jest jasny, więc musiałabym za każdym razem go, wiecie, przyciemniać i tak dalej. Więc może po prostu taki podkład, który wezmę, nałożę i już by się przydał. No i właśnie chciałabym też zużywać podkłady. No i pomyślałam właśnie o Match Me, taki wdzięczny. No i warto jest zużywać w pierwszej kolejności też te podkłady, które mają taką tubkę wyciskaną, bo tam dostaje się więcej powietrza niż na przykład do tubek, które są z taką pompeczką. Dlatego bierzcie też to pod uwagę, jak wybieracie podkłady do zużywania. Ja biorę Match Me. Następnym produktem będzie mgiełka, którą już w zasadzie kończę, bo jak zużyłam Charlotte, to postanowiłam wyciągnąć sobie od razu All Nighter z Urban Decay i też zostało mi już jej naprawdę niedużo, więc zużycie jej będzie formalnością, niemniej chciałabym ją zużyć, bo otwarta była w sierpniu, a ma 6 miesięcy daty ważności od otwarcia, więc wiecie, no wolałabym zużyć niż ją wyrzucić. Także wlatuje ona i właśnie w związku z tym, że jest jej naprawdę niedużo, postanowiłam do projektu wrzucić sobie również mgiełkę z Glam Shopu, ale to jest opakowanie zastępcze, bo ja po prostu przelałam sobie tą mgiełkę, czyli mgiełkę utrwalającą, tą nową, przelałam sobie do tego opakowania. Tutaj sobie napisałam, kiedy została, wiecie, tam otwarta, przelana i jaka to jest mgiełka, więc to jest mgiełka ta, ale zużywam w tym, ponieważ po prostu tutaj jest przyjemniejszy atomizer i tak nie pluje, jest tak przyjemniejsza do zużywania. Więc jak zużyję tylko Urban Decay, to biorę się za tą mgiełkę, czyli tą. Chciałabym wrzucić jeszcze maskarę z tego względu, że ostatnio tak sobie lawiruję po kilku różnych maskarach i w ostateczności pewnie nie zużyję żadnej z nich, bo prędzej mi zaschną, bo mam chyba 3 albo 4 otwarte, więc chciałabym się skoncentrować na jednej i myślę, że będzie to Lancome Idol, bo też jej nie zostało już bardzo dużo. Jak tuszuję, to już czuję, że muszę nałożyć trochę więcej warstw niż zazwyczaj, dlatego myślę, żeby wrzucić ją do projektu z tego względu, żeby się właśnie skoncentrować na niej, żeby nie brać sobie raz takiej, raz takiej, raz takiej, raz takiej, tylko po prostu codziennie używać tej, będę miała większą motywację do zużycia. I chociaż to powinien być ostatni produkt, to chcę wrzucić sobie jeszcze kredkę, bo wiem, że za niedługo, za chwilę zużyję sobie tą, czyli Claresę 03, a biorę sobie na zastępstwo Claresę 02, czyli Medium Brown, troszeczkę jaśniejszą. Zobaczymy, jak mi ta podpasuje. I jej jest tyle, więc teoretycznie też nie jakoś bardzo dużo. Niemniej chcę mieć cały czas coś do zużywania brwi, bo wierzę, że w tym roku uda mi się zużyć więcej, bo nie mam tych koszmarnych cieni do brwi.
Więc jestem bardzo zmotywowana do tego, aby ponownie kontynuować zużywanie kredek z Claresy. Trochę się nagadałam, ale mam nadzieję, że odcinek był dla Was przyjemny i motywujący. Oczywiście z całego serducha zapraszam Was na grupę Project Pen Polska, którą podlinkuję Wam na dole. Jeżeli chcecie przyłączyć się do wyzwania albo po prostu poobserwować progres innych osób, to jest to naprawdę, ta grupa to jest po prostu złoto, uwielbiam. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli lubicie Project Pen, jeżeli uważacie, że to jest fajne podejście, zostawcie łapkę w górę, zachęcam również do subskrypcji. No i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!